Witam moi drodzy, serdecznie, dzień dobry w kolejnym odcinku Zagrajmy w Jade Empire, tudzież Jade Empire. Mamy piątek 29 kwietnia. Zaczynamy nową sesję nagraniową. Ja jestem Julius Van Delfie, będę waszym gospodarzem. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy trochę z naszymi tutaj towarzyszami podróży. Teraz tak. Się zastanawiam, czy zmienić sobie towarzysza, czy zostać przy... A zresztą. Na razie niech niebo z nami chodzi. Rozejrzyjmy się w takim razie po cesarskim mieście. Herald by... What a wondrous flyer you have. You don't see any of that design about the city. Since they became more common among the nobles, flyers have been fascinating to me. Allow me to officially welcome you to the Imperial City. I am Bai, the Outcrier, and I am here to direct you around our illustrious capital if you have any questions at all. It would be an honor to say that I aided someone who was greeted by Princess Sun Lian herself. Czy jest coś o wydarzeniach w mieście? There's almost always something happening in the city. There's Captain San, of course, standing guard at the gates out of the city. Word has it the captain has some bounties. Rich rewards for those who can track down some wanted criminals. Aha. Nic innego nie przychodzi ci do głowy? You must know about the Imperial Arena. Kui, the promoter, is always looking for skilled fighters to participate in his matches. It's this huge building right here. Coś jeszcze? There's word from the Scholars' Garden that some strange outlander has taken up residence there, causing quite the ruckus, as barbarians typically do. Aha. Tego obcokrajowca będę chciał... A już tam zobaczycie. Że on mnie bardzo interesuje. W każdym razie. Ciekawe, to wszystko? There's a rumor floating around that the Black Leopard School has been having some difficulties recently. Feuding masters, that sort of thing. The Black Leopard School lies across the waterway and up the grassy path, if you're curious. Jakieś inne plotki? Word has it there's going to be a new play happening sometime soon in the Golden Way district, over at the large pagoda on the left side of the road. It might not be ready to start yet, but it's certainly worth keeping an eye out for. Jakieś inne wieści? That's all I can think of right now. Czy mógłbyś mi pomóc w odszukaniu pewnej osoby? I know many people in the city, but it is impossible to know everyone. Who do you seek? Poszukuję mężczyzny znanego jako Mistrz Lee. I'm sorry, I can't say I know anyone by that name. Maybe you can look up at the Black Leopard School, across the waterway and up the grassy path. Nieważne, zmieńmy temat. Happily. What's on your... Wrócę, jeśli będę miał więcej pytań. A pleasure to be of service. Enjoy your stay here. To, co on powiedział przed chwilą, wszystkie te jakby wydarzenia i informacje, które nam podał, tak naprawdę, poza oczywiście informacją Mistrzu Lee, wszystkie te informacje tak naprawdę były wskazówkami, gdzie można szukać potencjalnych zadań pobocznych. Ja te zadania poboczne wszystkie będę wykonywał. Względnie. Łącznie z areną, która jest też bardzo ciekawym zadaniem pobocznym. Be on the lookout for the scourge of the South. It is your duty as citizens of the Empire to report anyone who matches this description. Keep an eye out for a young man dressed in plain blues and greens. He is heavily armored from head to foot. Reports suggest he is well over 7 feet tall and fully armed.
This man is very dangerous. Do not try to apprehend the Scourge of the South, but instead report what you've seen to the authorities immediately. The Scourge of the South. I wonder how many people I'd have to steal from to get a name like that. With that description, they'll never find you. To akurat prawda. Zwłaszcza, że nie ma czegoś takiego w tej grze jak zbroja. Ba, w ekwipunku możemy tylko nosić naprawdę to jest nasz ekwipunek de facto. Ten amulet. Nic poza tym. Stacka przysługła urok, intuicja zwiększona szans na otrzymanie zupełnie od pokonanych przeciwników. Aha, to jest to, co otrzymaliśmy od księżniczki Lian. Dobra. No i ewentualnie można te techniki podciągnąć pod zbroję, ale... No nie wiem. 50 umysłu. Kurde, trzeba będzie coś z tym zrobić. Długo poziom 13. Dobra. No to co? Może tak. Może przejdziemy na drugą stronę. The South has destroyed. Out of sheer spite, the Scourge flooded ancient ruins, wantonly destroying our very own heritage. The Scourge associates with nefarious fox spirits, aiding them in their occupation of our once pristine forests in the south. A group of river-faring businessmen have been attacked and forced to flee. Nobody is safe from this criminal. Tak, ty oczywiście możemy sobie posłuchać o naszych dokonaniach, oczywiście zmienionych lekko przez zabójców Lotosu, żebyśmy byli w oczach obywateli miasta Cesarskiego tymi złymi. No ale no, tak działa propaganda, no bądźmy szczerzy. Dobra, przejdźmy na drugą stronę, jak już mówiłem wcześniej. I missed the city. For everything wrong with the Empire right now, this place reminds me of what we're trying to save. Bardzo zresztą fajna muzyka do tej gra. Okej, tutaj nie ma nic. To jest do Złotego Traktu. Jeszcze tam pójdziemy. A tu mamy regał z książkami. Warto przeczytać, ponieważ czytanie uszlachetnia. Najpierw zróbmy zapis profilaktyczny, bo w sumie nie zrobiłem zapisu profilaktycznego. Zaczniemy czytać. O, historia lotnictwa tom 4. Gdy minęło trochę czasu od zniknięcia uczonego Chauvena i zbudowanego przez niego prototypu latawca, czeladnik z cesaskiego miasta odkrył jego zagadkowe notatki, które zawierały opis użycia niepojętego źródła mocy. Czeladnik podzielił się z tymi informacjami ze swoim panem, generałem Sung Tao. Sung Tao był inżynierem, zanim wstąpił do armii, zrozumiał więc, jak ważne mogą się okazać notatki uczonego. Przekonał cesarza San Siwena do przekazania odpowiednich środków finansowych na stworzenie latawca do użytku militarnego. Cesarz chętnie się zgodził i po kilku miesiącach prób zbudowano pierwszy prawdziwy latawiec. W ciągu roku niebo nad Pałacem Cesarskim wypełniło się latawcami. Chociaż bezpieczeństwo nowych latawców stało pod znakiem zapytania, w krótkim czasie inni wynalazcy ulepszyli ich konstrukcję. Tak jest. I mamy dzięki temu awans postaci. To w takim razie co? O, zawsze dostajemy po punkcie do tego, do umysłu ducha ciała, nawet nie zauważyłem. Wiecie co? Może zrobimy w ten sposób, że mamy mało życia. Zaledwie 382 zdrowia, a 671 skupienia. Ale to jest z drugiej strony dla mnie przyrost zadawanych obrażeń, czy obniżenie kosztów skupienia. Weźmy sobie przyrost zadawanych obrażeń.
kolei skaczący tygrys. Przyrost szybkości. Dobra. Złodziej ducha. O, właśnie. Przyrost szybkości, 3 obrażenia, 3... A może to? Niech będzie to. Okej. Tutaj gdzieś był jeszcze... O właśnie. Warsztat Kowalski. Welcome, welcome. Did someone from the Black Leopard School send you? No, I suppose you don't quite look like one of their students. Well, no matter. If you're looking for weapons, I have quite a good selection and reasonable rates. Would you like to see what I have for sale? Proszę bardzo, przykład lenistwa twórców. Jeżeli nie chcemy pokazać Kowala, to wystarczy tylko tak umiejscowić kamerę, żeby była widoczna tylko otwarte drzwi. Dym unoszący się z tego dym unoszący się z wnętrza kuźni i słychać było dźwięki uderzania młota Kowalskiego o materiał. Opowiedz mi o sobie. Not much to tell, really. I've been working with the school for almost 20 years, like my father did before me. When they asked me to work for the school exclusively, I accepted. I'd rather have a steady life making weapons by the bunch than doing special orders all the time. And every once in a while, I get to make something unique. The masters have some amazing scrolls describing weapons I never even knew existed. Powiedz mi o szkole Czarnej Pantery. Well, it's the best of its kind in all the Empire, or at least that's what I'm told. Of course, it's seen better days. Having 2 masters has really hurt the school, if you ask me. Seems the students spend more time bickering than fighting. But what do I know? If it was me, I'd just kick one of the masters out on his ear. I'd like to tell you which one, too, but I'd better not. Best not to get involved. Mogę zacząć, co sprzedajesz? Here you go. There's quite a lot, so take your time. Dobra, szapka niklowanego żelaza, to się przyda. Kup. Litania rzemieślnika, plus 5 do skupienia. Bierzemy. I teraz tak, mamy nieskazitelnego. Styl broni, broń artefakt, zużywa skupienie plus 25% obrażeń w stosunku do podstawowego stylu kija. Nieskazitelny zastąpi jako broń artefakt mniej potężny, kostury, to zostanie zakupiony. Zwoje Penqui zawierają historię mnicha, który stworzył nieskazitelny kostur używający jedynie skrawków jedwabiu. Na początku jedwab tylko wygładzał szorskie drewno, ale po 34 latach kostur stał się idealnie gładki, prosty i nieskazitelny. Po wytworzeniu broni mnich powiedział, że idzie wypróbować swój nowy kostur i nigdy nie powrócił. Wygnany wojownik pewnego dnia odnalazł tę broń. Przymocował do niej ostrze, które było równie doskonałe co sam drzewiec. Od tego czasu ozdabiano kostur cennymi metalami, ale wciąż jednak pozostał nieskazitelny. Bierzemy 7,5 tysiąca. No przez rolności wojownika ciała tyle. Jeszcze styl bożowej smoczycy jest tutaj do kupienia. To warto wziąć, gdybyśmy mieli styl miecza jako podstawowy styl broni, ponieważ ja wcześniej wybrałem
Ponieważ ja wcześniej wybrałem... sprzedamy tą cesarską przysługę, nie ma po cholerę to mi. Ponieważ ja wcześniej wybrałem jednak styl kostura, to jednak mimo wszystko będziemy mogli teraz użyć sobie. Też szkoła Czarnej Pantery, na razie jednak ja tam nie pójdę. Tutaj de facto nie ma nic specjalnego co szukać, to oprócz tego zakładu kowalskiego to nie było nic specjalnie do handlowania. Zobaczę, ale tak raczej to inaczej, w ten sposób. Obozowisko, plac targowy, na którym nic nie ma. Szkoła Czarnej Pantery, do Złotego Traktu. Chodźmy do Złotego Traktu i Złoty Trakt nas zaprowadzi do... Zawsze te Pekinczyki mi się tutaj podobały w cesarskim mieście. Chodźmy do Złotego Traktu, a przez Złoty Trakt do Ogrodu Uczonych, ponieważ Niebieska Lilia. Spotkaj się z księżniczką Lian w miejscu określonym w notatce, w Ogrodzie Uczonych, w cesarskim mieście. Zobacz, czego od ciebie oczekuje. No właśnie. No to właśnie się tam udamy. A, jeszcze to jest książka. Przewodnik po cesarskim mieście. Witaj, drogi podróżniku, w prześwietnym cesarskim mieście, którego nazwa jest tak oryginalna, że ja pierdzielę. W sercu światowej cywilizacji i siedzimy władzy jadeitowego cesarstwa. W tym wspaniałym mieście każdy może łatwo dostrzec cuda nowoczesnej ery. Spaceruj rozległymi bulwarami, dokonuj zakupów w licznych sklepach oraz straganach i obserwuj, jak żyją najbardziej rozwinięci cywilizowani ludzie świata. Wielu z napotkanych w mieście widoków wprawi cię w podziw i zdumienie. Zwiedzanie cesarskiego miasta będzie dla ciebie doświadczeniem, jakiego nigdy wcześniej nie zaznałeś. Co za kurwa bełkot marketingowy. No nic. Autosave'a trzeba wykasować, żeby znowu nam się kurde nie popieprzyły. Numeracja. Dobra. O! Your parentage is below average, and your ancestry is of questionable worth. You dress yourself in the manner of a common laborer. Nobody's paying any attention. Keep trying, just as I instructed. Your physique seems exceptional. Clearly you are a peasant. A noble could afford sloth. Co robisz? Dlaczego próbujesz mnie obrazić? Your breath is like the wind of an ox. Your last meal was of suspect quality. Zażądałem wyjaśnień, wytłumacz się, albo mnie rozgniewasz. Your beliefs are superficial, and your culture is substandard. Twoje belgi są bezpodstawne. Broń swoich stwierdzeń, albo przestań w tej chwili. You are right to demand an explanation. Forgive my servant. I instructed him to find someone not distracted by mere insults, someone who would command respect. Your demand for justification of his arguments was admirable. You are exactly what we need. Wytłumacz się. An outlander strolled into the city several days ago and now sits like a cormorant, taking what he wants from the river of our hospitality. He balks at our attempts to calm him and answers requests for payment with strange coins of questionable value. He needs to go. To będzie dobre zadanie. Miasto gości wielu przyjezdnych. Czym ten różni się od innych?
The Outlander is not a dignitary or traveling merchant. He is a parody of civilized behavior. He spews insults at the Emperor himself. So far, he has escaped the notice of any higher officials. Perhaps he was mistaken for an actor in a troupe, but that will not last. If he is reported, the Lotus Assassins will take notice. They'll want to know if he was harbored or his offense was encouraged. Guilt by association is enough for them. To poważna sprawa. Może uda mi się przekonać tego obcokrajowca. That's what's so infuriating. He doesn't respond to reason. He proposes challenges we don't understand, and then declares himself the winner. Several of our brightest have faced him, but as soon as they get the better of him, he sets off his strange firework and says they are beaten. Normally, the peasants like it when we intellectuals are maligned, but they tire of his presence too. Getting rid of this nuisance will endear you to many. Dam mu nauczkę za drwiny z naszej kultury. I hope your ability matches your conviction. Several others have fallen short, despite their outrage at his antics. He is in the Scholar's Garden, and no amount of opposition has moved him. Please, I hope you will prove to be a worthy opponent. Okej, ile mamy w umiejętnościach? Intuicja 48, 37. 35, ale zastraszenie chyba nie będzie potrzebne. Chyba tylko intuicja będzie potrzebna i urok, zatem... Okej, ja nic nie będę mówił, ale co to za obcokrajowiec, co to, na czym będzie polegało zadanie z nim związane? To będzie się w następnym... With fat purses and thin intellects. I swear, heaven must look like this. Tak. Jak już mówiłem, na razie udajmy się do ogrodu uczonych, żeby spotkać się z księżniczką Lian. I didn't expect you in your strange training to make it to the Imperial City. You are proving to be a very interesting person. Of course, I could tell that just by looking at you. You have a very strong presence. Jak mam się do ciebie zwracać? Jedwabna liście czy księżniczko San Lian? As the Heavenly Lily, I am above suspicion, but I am restrained by fawning servants. Silk Fox can go anywhere, and people are not shy about their reactions. There is a thrill, of course, and it allows me to find information useful to us both. Death's Hand brought your Master Li to the palace a few days ago. I saw the flyer. He was bound in chains. He must be powerful, but I still don't believe he is Sun Li, the glorious strategist. Nie rozpoznałaś członka rodziny? I was too young to know him. I was told that he and Prince Qin, the third brother, fell defending the Empire 20 years ago. Now it seems they may have been traitors. I discovered this looking through records for information on Death's Hand. Perhaps he tried to influence Sun Li and Sun Qin before corrupting my father. But it doesn't matter who your master is. I could take you to the palace, but Death's Hand controls what my father hears. He must be discredited for you to succeed. Muszę dostać się do pałacu. Co mam zrobić? Death's Hand has almost total control over my father. We must find conclusive evidence of his crimes and reveal his corruption. And I know how. Construction on the wall has stopped for the first time in generations. The workers now toil in factories building powerful creatures of stone and clay called golems. Death's Hand could use these automatons to seize the Empire, and my father is oblivious. We must infiltrate the Lotus Assassins and find evidence of this treachery. Walczyłem z zabójcami Lotosu. Jak mogę między nich przeniknąć?
We need proof of Death's Hand's intent from the seat of his power, the Lotus Assassin Fortress. It would be impossible to assault, so just walk in. They are recruiting. Walczyłem z nimi, rozpoznają mnie. Have any Lotus Assassins who saw your face lived to report back? I doubt it. They will not recognize you as the person who fought them in Tien's Landing. They have a vague description full of guesswork that has guards holding people at random. Besides, they expect an attack, not someone trying to catch their eye. I would wager that you may profit from their tasks too. Can you see the beauty in using their own methods of recruitment to fight them? I think they deserve it. Jak można tego dokonać? There are guilds within the Lotus Assassins. Executioners look for fearsome warriors. Inquisitors are more subversive, and they look for cunning in their agents. If you prove yourself in the arena, they will notice you. My people can spread rumors of your interest. The Executioner will take a real interest when you finish the silver round. Or if you prefer, the Inquisitor recruiter is also seeking new people. He might be open to persuasion. Sporo wiesz o zabójcach Lotosu, skąd? Death's Hand rules over the Lotus Assassins, so I take special interest in their activities. I've had most of my life to ask questions. You suspect my motives? You have no reason to doubt me. If I wanted the Lotus Assassins to find you, I could simply tell them your name. Zobacz, czego uda mi się dowiedzieć na cesarskiej arenie. Yes, I will have my people spread rumors of your interest. Once you pass the silver round, the Executioner will take an interest. I'm sure he will find you as impressive as I do. Or, if you prefer, court the Inquisitor. Ask Scholar Dongao in the Scholar's Garden about him. I hear Dongao is closer to the Assassins than he should be. I will wait at your flyer. Or I could travel with you. Before you get too lost, perhaps we should, discuss how closely we will be working together? Chodź ze mną, nie pomoże zaczekać przy latawcu. A wise preference. No offense intended to your amusing companions. Ściągnę księżyczki Lian. Teraz tak, możemy z nią oczywiście pogadać. No dobra, możemy zagadać z nią w sumie. Hello again. I enjoy our little chats, but I don't think anything has changed since we last spoke. I still need evidence against Death's Hand to free my father. Meet the Executioner in the arena, or speak with Scholar Dongao in the Scholar's Garden about the Inquisitor. Hurry, or you'll lose your chance to help. Chcę porozmawiać o tobie. Dlaczego otrzymuję prezenty od twoich służących? Did you like it? I thought you might want a little assistance. Consider it a small token of my favor. No właśnie go sprzedałem, ale spoko. Prezent mi się... tak mi się podobał, że go sprzedałem. I thank you for your courtesy. A woman always likes to hear when her gifts are appreciated. It is difficult for one of my rank to give gifts, even one so simple as what I gave you. A princess is not normally allowed to show favorites. Tak, by the way, ona jest potencjalnym też wątkiem romantycznym. Dlaczego więc zaryzykowałaś? Better that I give it away before Death's Hand carts it off. He has been quite brazen. Besides, it was mine by birthright to do with as I wish. Must I always be dictated to by tradition, despite my respect for it? Sometimes I want what everyone else has, to be myself. And to be myself, I gave you what I wished. Dziękuję ci za podarunek i ryzyko, na jakie naraziłaś się, wręczając mi go. Well, you're polite at least. Most nobles take gifts as a matter of course, especially those from a woman.
But the price I may pay for helping you could be greater still. I am destined for the throne, destined to rule the Empire after my father, but... that will be meaningless if Death's Hand keeps his hold on my father's mind. I fear one day he may try to interfere with the Imperial succession. Or perhaps convince my father that he should be Emperor by marriage. Twój kwiat zwiądłby w tak trudnych warunkach. You forget yourself. You should not try so hard to flatter a princess. The attentions of royalty have their own price. In O, any case, I would never allow Death's Hand such liberty. I would bite my own tongue before allowing that man to touch me. I'm sorry, I've ruined the mood. We should continue our talk another time. First, we must expose Death's Hand, reveal his treachery and manipulation. ja spróbuję z nią wątku romantycznego, aczkolwiek nie obiecuję, że mi się to uda, bo tak naprawdę nigdy z nikim, żadną z opcji romantycznych w tej grze nie udało mi się doprowadzić jej do końca. Do zobaczenia. I wish you luck. Once you have gained the trust of the Lotus Assassins, we will plan how to proceed. No dobra, to moi drodzy zakończę odcinek. Jeszcze zobaczymy sobie, co nasza droga lisica, Lian... Style walki wręcz daje dodatkowe obrażenia. Aha. Czyli de facto to jest to samo co Zu. A nie, przepraszam. Style walki wręcz zadają dodatkowe obrażenia. Czyli skaczący tygrys jeszcze bardziej będzie potężniejszy. No, to jest dobre, to mi się podoba. Dobrze, moi drodzy, ja tutaj zakończę odcinek. Ja byłem Luz Vandelf, to było Jade Empire do następnego odcinka. Na razie w następnym odcinku zrobimy sobie jeden z fajniejszych questów w tej grze. Na razie i cześć!